Miałem Ci powiedzieć, kiedy właśnie się nie da zastosować tego jednolitego ogrzewania. W sensie czasami jest taka sytuacja, jak na przykład ostatnio miałem, gdzie klient miał już zrobione ogrzewanie podłogowe w całym domu, natomiast ogrzewanie podłogowe na parterze było tradycyjne praktycznie. To była wylewka anhydrytowa, więc może nie do końca takie typowe, bo zazwyczaj jest cementowa. Natomiast na piętrze było ogrzewanie podłogowe, ale wykonane na suchym jastrychu. Czemu tak? No bo dom z drewna, na szkielecie drewnianym, więc musi być lekka konstrukcja. Nie można zrobić tradycyjnej wylewki, która waży kilka ładnych ton, pewnie. Dlatego tam już nie dało się tego jakby zastosować. Tam jedyną opcją, żeby mieć jednorodne ogrzewanie, byłoby zrobienie wszędzie grzejników. Ale jeżeli klient miał w planach albo chce mieć możliwość w przyszłości ogrzewania się pompą ciepła, to zdecydowanie korzystniej jest zastosować ogrzewanie podłogowe. A jak ogrzewanie podłogowe, no to właśnie wychodzi na to, że mamy w sumie dwa typy ogrzewania podłogowego. Zupełnie inna charakterystyka na parterze i zupełnie inna charakterystyka na piętrze. I żeby to pożenić, no niestety muszą być dwa osobne obiegi grzewcze i to obydwa z mieszaczami tak naprawdę, bo nie do końca można być pewnym, co wyjdzie w praniu u góry i na dole. W sensie, gdyby był projekt, to by było może i wiadomo, natomiast bez projektu, jak już mamy zastaną taką sytuację, no to zdecydowanie lepiej mieć dwa obiegi grzewcze z mieszaczem i dzięki temu możliwość wysterowania tego tak, żeby faktycznie osiągnąć te temperatury, które klient chce, a nie później po złożeniu kotłowni i zamieszkaniu okazuje się, że gdzieś jest za chłodno, a gdzieś jest za ciepło i już za bardzo nie da się z tym coś zrobić, bo na przepływach owszem coś można przydławić, coś można odkręcić, ale jakbyśmy doszli do ściany, to faktycznie już nic by się z tym nie dało zrobić, bo nikt przy zdrowych zmysłach nie skuwałby podłogi po to, żeby coś modyfikować. Albo rozkuwać ściany, czy dokładać już wtedy kolejne elementy, bo to naprawdę by wtedy sporo więcej kosztowało niż na starcie. Bo tam akurat, no w sumie jak tak pomyślałem, wystarczyłoby rozpiąć piętro z parterem, ale dalej to byłoby znacznie więcej wysiłku i finansowego, i nakładu pracy, żeby to później poprawić. Więc to tyle z takich dodatkowych przemyśleń.